No cześć wszystkim. Miałem nie nagrywać tego materiału, ale tak stwierdziłem, że jednak nagram, bo widzę, że jest dosyć duże zainteresowanie tym Tongzengiem 2. Jeszcze pomimo tego, że jest Tongzeng 8, myślałem, że już to w sumie wygaśnie to zainteresowanie tą 2. No i chciałem co nieco poopowiadać, jak ktoś będzie się zainteresowany zakupem tego Tongzenga 2. Zacznę może od tego, że pokażę Wam, jaki kontroler sobie wybrać. Wybierzcie sobie wersję 8-pinową kontrolera. Tutaj w wersji 8-pinowej macie bardzo łatwy dostęp, żeby sobie wpiąć czujnik temperatury, bo się wpina w te kable, które są od manetki. Natomiast jeżeli macie wersję bez manetki, to tutaj niestety musicie się dostać, dziurawiąc tutaj tą osłonę silikonową, czy to jakieś tworzywo, nie wiem co to jest. W każdym razie musicie sobie się przedziurawić, żeby się wlutować w piny. Także jest to troszeczkę utrudnione. Nie jakieś specjalnie trudne, ale mimo wszystko za $5 to polecam jednak sobie wziąć tą wersję z manetką. Czyli tą wersję 8-pinową. Ta wersja 6-pinowa jest bez manetki. Teraz jak będziecie kupować, to standardowo macie do wyboru ten XH18 wyświetlacz, VLCD5, VLCD6, którego niestety nie posiadam, i 850 w wersji Tongzenga. Ja Wam polecam wybrać sobie albo ten VLCD5, albo ten XH18, ewentualnie ten VLCD6, ten 850C. On jest w sumie najfajniej zrobiony, taki kolorowy, najładniejszy z nich wszystkich, ale trzeba za niego dopłacić, a funkcjonalność jego jest dosyć niska, bo nie pokazuje na przykład watów, które zużywacie, i lepiej sobie kupić któryś z tych najtańszych wyświetlaczy i zmienić go na SW102 albo 850-860 w wersji Bafanga przeprogramowanego na OSF. Teraz tak, z tymi standardowymi zestawami możecie sobie wgrać OSF do wszystkich tych wyświetlaczy, które tutaj są, do tego 850, VLCD5, VLCD6 i tego XH18. Tylko jak będziecie sobie wgrywać OSF do tego, to w tych standardowych zestawach, bez tego wyświetlacza 850, 860C z OSF albo bez tego ESW102, niestety jest taki problem, że tutaj po prostu za każdym razem będziecie musieli się podpinać pod komputer, żeby cokolwiek zmienić. Nie możecie sobie zmieniać w trakcie po prostu użytkowania roweru, w trakcie jazdy. Nie możecie sobie tutaj wejść w zaawansowane menu i dostosować pod siebie. Tam co prawda są jakieś kody, ale to jest tak uciążliwe, tam kombinacje przycisków. Ja tego nie lubię, nie polecam. Generalnie te wyświetlacze mają sens jedynie z czymś takim jak ESP32 i aplikacją na telefon. A o co chodzi jeszcze z tymi tabelkami w Javie i z tymi wyświetlaczami, które są dostępne, że tak powiem, jako podstawowe? To chodzi o to, że wchodzicie sobie na komputerze, tutaj ściągacie sobie takie z GitHuba oprogramowanie pod to, tam wszystko opiszę w części drugiej, jak to sobie zrobić wszystko. I ściągacie sobie i tutaj wtedy wgrywacie sobie i kompilujecie za każdym razem wszelkie zmiany, które zmienicie po prostu w programowaniu wyświetlacza. Te, które możecie zrobić sobie z poziomu wyświetlacza tego 860, 850 lub SW102, to w tych wyświetlaczach tych typu VLCD5, VLCD6, XH18, 850C, to musicie za każdym razem praktycznie wchodzić sobie na komputer i przeprogramowywać z poziomu komputera. Także to jest bardzo niewygodne w stosunku do tego, co daje Wam właśnie ten moduł ESP32, ten NRF 52840 lub te wyświetlacze z OSF SW102, 850 i 860. A obejrzyjcie sobie część drugą, jeżeli będziecie zainteresowani, jak sobie zrobić tą tabelkę, to opiszę to dokładnie jeszcze. Jak sobie zgrać te podstawowe wyświetlacze i fajnie zrobić OSF. TSP32 to jest taka płytka, zamawia się ją w Chinach. Instrukcje są w projekcie ESP32 Tongzeng TSDZ2 na wiki. Tam są szczegółowe instrukcje. Minusem tego jest to, że musicie tą płytkę zamówić. Tam jest bodajże minimum 3 egzemplarze, które możecie zamówić z Chin. Koszty takiego zamówienia tych płytek to będzie no, pewnie z minimum 500 zł z transportem, z cłami, ze wszystkim. Ale zyskujecie funkcjonalność tego właśnie, że możecie sobie w aplikacji zmieniać poszczególne parametry. Macie podgląd na wyświetlaczach zarówno jak i w aplikacji. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Wszystko zresztą już na moich filmikach pokazywałem. Tak ta płytka wygląda. Tutaj macie możliwość jeszcze wstawienia czujnika temperatury.
pod to ESP32, także możecie sobie wybrać, możecie wstawić tu czujnik temperatury do kontrolera lub tutaj na tej płytce. I to jest też tam ustawialne w aplikacji. Co jest fajne, możecie sobie tą płytkę, tą od ESP32 wrzucić tutaj właśnie w kontroler, wpiąć się w kontroler, tylko też tam trzeba kable pociąć. Nie jest to jakieś bardzo trudne, ale nie jest to też takie łatwe z zaprogramowaniem tego, z tym wszystkim jest troszeczkę roboty, ale nagrałem filmiki, także jakby ktoś był zainteresowany, to sobie może zobaczyć. Ewentualnie możecie się wpiąć przelotowo, nie otwierając zestawu, czy po prostu przelotowo się wpinacie między kontroler a wyświetlacz i to Wam pozwala uzyskać tą funkcjonalność tej aplikacji, tego OSF, także to jest całkiem fajna sprawa. Najfajniejszy moim zdaniem projekt, jaki sobie możecie zrobić z tym Tongzengiem 2, jest oparty na tych trzech właśnie wyświetlaczach, czyli SW102. Najlepszym moim zdaniem tutaj na środku daję go centralnie, bo jest najlepszy 860 lub ten jeszcze 850, z tym, że te wyświetlacze 850 i 860 muszą być w wersjach od Bafanga. Tutaj ten SW102 też jest w dwóch wersjach. Obie wersje pokazałem na swoich filmikach, jak tam sobie to przeprogramować. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, nie jakoś bardzo, ale troszeczkę wymaga większej może precyzji, ale jak sobie obejrzycie filmiki te moje, będziecie postępować tam krok po kroku, jak to zrobić, myślę, że podołacie. Generalnie te wszystkie trzy wyświetlacze zapewniają podobną funkcjonalność, z tym, że ten 850C już nie jest wspierany przez twórców nowego oprogramowania. Coś tam się jeszcze ukazuje czasami, ale nie jest sprawdzane i generalnie nie przywiązują takiej dużej wagi do niego. Ten jest najbardziej polecany, on daje pełną funkcjonalność, ja na nim jeżdżę na co dzień, tam już widzieliście część filmików z nim. Generalnie tą samą funkcjonalność też zapewnia ten SW102, tylko że podgląd na poszczególne parametry jest znacznie gorszy. Cenowo wychodzi wiadomo najtaniej ten SW102, ten jest 860 i 850 w bardzo podobnych cenach, dlatego polecam jednak ten 860. Z tym, że jeżeli byście sobie robili to musicie mieć kabel 1T4 lub przejściówkę sobie zrobić, ewentualnie ściąć kabel i kupić kabel, żeby się przepiąć z wtyczki Bafanga do wtyczki Tongzenga. No i tu jeszcze pokażę w sumie chyba najtrudniejszy projekt, taki bardzo dla pasjonatów bym powiedział. To jest wyświetlacz, który się robi samemu. On jest oparty o moduł NRF 52840. Też nagrywałem filmik, jak tam zrobić to, może nie jakoś bardzo szczegółowo, ale domyślam się, że tam nie ma specjalnie dużo zainteresowanych tym projektem. A osobno jest projekt, który pozwala nam jeździć w ogóle bez wyświetlacza, to się wpina w kabel tylko od kontrolera i tu jest pilot, który zapewnia nam sterowanie i też jest aplikacja do tego, troszeczkę inna aplikacja niż ta aplikacja na ESP32. Troszeczkę bardziej prymitywna jest na tego NRF 52840, ale zbliżona. Co jest fajne, to jeżeli ktoś jest kolarzem albo ktoś tam lubi korzystać ze sprzętu Garmina, to wraz z tym projektem Casaino możliwa jest zmiana poprzez Garmina i Ant Plus, Ant Plus, zmiana po prostu parametrów wyświetlacza z tego Garmina, na przykład tam Edge 1000 albo Edge 500, to tam cała ta seria Edge, można sobie po prostu to połączyć z tym wyświetlaczem, także to jest pewien plus. Wymaga to niestety J-Linka Edu Mini, czyli koszty tego, no to też są tam pewnie około 500 zł zrobienia jednego czy drugiego po prostu projektu, ale mówię, ten projekt najmniej polecam, taki trochę chyba najbardziej skomplikowany. Tak mówię to jako ciekawostkę. Tu jeszcze jest taki wyświetlacz KTLCD3. Jego w ogóle nie polecam, nie próbujcie się bawić w ten projekt, są tam jakieś filmiki w internecie, jak to przeprogramować, ale te nowe KTLCD3 niestety mają inną płytkę i są niekompatybilne z tymi projektami na Tongzenga, także nie próbujcie, olejcie ten projekt w ogóle, bo ja, żeby to uruchomić na tym KTLCD3, to miałem stary wyświetlacz gdzieś z rozbitym wyświetlaczem i po prostu musiałem przelutować wyświetlacz, żeby wgrać softa do tego KTLCD3, bo na nowych płytkach po prostu tego softa się wgrać nie da. Także odpuśćcie. Teraz tak, ten wyświetlacz 860C i ten SW102, jak macie dobrze zgrane oprogramowania i te same wersje po prostu w poszczególnych wyświetlaczach i tą samą wersję w kontrolerze, to możecie sobie przełączyć, nie przeprogramowując kontrolera silnika, także bardzo fajna sprawa, duży plus.
To jest mój faworyt, wszystko pokazuje tutaj temperatura, tu jest więcej menu, bardzo szczegółowe menu. Ja już też nagrywałem dużo o tym wyświetlaczu, nie będę nagrywał więcej. Tak tylko chcę zajawić, dlaczego to jest najlepszy wybór. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, i teraz posłuchajcie sobie właśnie ci, którzy jesteście przed zakupem. Nie polecam Wam tego wyświetlacza EKD01, bo dużo osób też do mnie pisało o oprogramowanie tego EKD01, ponieważ ten EKD01 Wam w ogóle nie daje funkcjonalności jakiejś dużej. Tam macie stosunkowo drogi wyświetlacz, no może nie jakoś bardzo, ale po prostu w cenie praktycznie tego 860, a funkcjonalność tego EKD01 macie bardzo kiepską w stosunku do tego, którą daje Wam ten wyświetlacz. Także olejcie sobie ten EKD01, kupcie sobie z najtańszym wyświetlaczem i po prostu zamieńcie sobie na 860 lub SW102. Tutaj macie, mówię, znacznie większą funkcjonalność, znacznie większą możliwość personalizacji, także dużo bardziej polecam po prostu najtańszy wyświetlacz, który sobie tam odłożycie na bok, gdzieś do szafy, a zamieńcie na ten SW102 lub 860 lub 850. To jest najtańszy sensowny wyświetlacz, czyli ten SW102. Teraz troszeczkę mruga, widzę chyba w kamerze, ale funkcjonalność zapewnia taką samą jak te większe wyświetlacze, z tym, że jest dużo mniej czytelny, ale działa na tym samym oprogramowaniu kontrolera. To jest bardzo fajne. Bardzo rozbudowane menu, też bardzo polecam z tych tańszych, szczególnie z tych tańszych wyświetlaczy, najbardziej sensowny. No tylko trzeba samemu przerobić niestety. Nagrałem filmik, jak to przerobić, linka wrzucę w opisie. Jestem teraz w terenie i na tych wyświetlaczach wszystkich typu właśnie 860, 850, CSW102 albo tym projekcie SP32 potrzebujecie tylko ten ST Visual Programmer, bez żadnych innych programów. Wchodzicie sobie, wgrywacie bardzo szybko oprogramowanie i możecie zmienić sobie oprogramowanie dosłownie w moment, a w tych tabelkach to schodzi troszeczkę dłużej, to jest jednak bardziej uciążliwe. Ja teraz zmienię, żeby Wam pokazać tam kolejny wyświetlacz, ten zrobiony samemu, i schodzi mi to dosłownie 30 sekund. Tu jeszcze, jakby ktoś miał problemy jakieś z wgrywaniem oprogramowania, niech sobie spróbuje na 3,3 V, bo na niektórych ST-linkach tak jest, u mnie tak właśnie teraz jest. No teraz szybko zmieniłem oprogramowanie tutaj w terenie i jak widzicie, teraz jest ten wyświetlacz zrobiony na projekcie NRF 52840 według Casaino. No tu jest trochę lepiej widoczny teraz ten ekran zrobiony samemu, bo tam nie było widać niestety. Funkcjonalność też ma taką, mówię, praktycznie jak SW102, także jest ogólnie spoko. Ma też dosyć rozbudowane menu, także można wiele rzeczy tutaj poustawiać sobie z poziomu menu. SW102 jest troszeczkę bardziej rozbudowane, no mimo wszystko tańsze do zrobienia niż ten wyświetlacz. Ma też troszeczkę ma opóźnienie, jak widzicie, jak przeskakuje. No i można sobie tutaj dużo rzeczy poustawiać. No tu jest ta opcja bezprzewodowa. Tu macie taki pilot, który możecie tam zabrać ze sobą. Za pomocą tego pilota się łączycie i sterujecie sobie rowerem. I tutaj nie ma żadnego wyświetlacza, jest tylko i wyłącznie aplikacja. Aplikacja oparta o ten moduł NRF 52840 jest troszeczkę inna niż OSP32. Troszkę bardziej prymitywna. I ta aplikacja też Wam pozwala tutaj mieć podgląd na wszystko. A teraz mnie chce połączyć, bo nie wgrałem oprogramowania, już nie będę pokazywał, jest to w innych projektach. Generalnie, tak jak mówię, bardziej prymitywna, tak ta aplikacja wygląda. Jak chcecie szczegóły, to sobie wejdźcie na inne projekty. Teraz mam nie wgrane niestety pod kontroler odpowiednie oprogramowanie, także nie do końca mi to będzie wszystko działało. Teraz tak, podłączyłem sobie wyświetlacz ten 850 w wersji od Tongzenga. On jest jedynie sensowny z tym modułem ESP32, inaczej to naprawdę moim zdaniem bez sensu. Wgrałem sobie teraz oprogramowanie pod ten moduł ESP32. Ten wyświetlacz ma taką wadę, że niestety nie pokazuje mocy w trakcie jazdy, co jest w sumie chyba najbardziej denerwujące, i też nie ma tego zaawansowanego menu i nie próbujcie go przeprogramować tej wersji Tongzenga, bo będzie po prostu na śmietnik, bo nie da się potem tego zmienić, przywrócić oryginału, a tego na protokole od Tongzenga niestety nie zadziała Wam z Tongzengiem. Musicie mieć wyświetlacz od Bafanga, żeby Wam zadziałał z Tongzengiem. Takie trochę nieintuicyjne, ale tak to jest niestety.
Ja mam tutaj teraz z tym modułem ESP32, tutaj mam ten moduł ESP32 wpięty, no i z tym wyświetlaczem też mi działa ta aplikacja, także można sobie ewentualnie tą aplikację na Androida z tym spiąć i ten moduł ESP32, ale mówię, to jest bardziej skomplikowane, mimo wszystko polecam 860-850 od Bafanga zamiast tego. Tak to wygląda z tą aplikacją na ESP32. Jak się przyjrzycie tutaj, to tak samo jak tutaj zmieniają się poziomy mocy poszczególne. Macie też na tej aplikacji 4 tryby wspomagania, czyli Power NTB, to Cadence, czyli jest funkcjonalność dokładnie taka sama jak na tym 850-860C. No i mówię, z tymi oryginalnymi zestawami to jest jedyne sensowne, co można sobie zrobić, ale jest troszeczkę skomplikowane zamówienie tych modułów ESP32. Może ja tam zamówię w najbliższym czasie, ale generalnie polecam Wam zrobić sobie te oryginalne ekrany 860-850C od Bafanga i z tymi ekranami. Ale funkcjonalność tej aplikacji, mówię, jest bardzo duża, zaawansowane menu. Tutaj jest duża możliwość konfiguracji, duża możliwość różnych ustawień, także jest to generalnie też bardzo udany projekt. Podobnie ta aplikacja zadziała Wam z tymi wyświetlaczami XH18. No, daje to podobną funkcjonalność, dokładnie to samo, tylko wyświetlacze tej XH18 on jest troszeczkę mniej czytelny, ale znowu jest dosyć mały. I co ciekawe, tutaj nie ma manetki, tylko tu się zmienia biegi po prostu, bo ja na początku, jak nie wiedziałem jeszcze, to nie wiedziałem, że po prostu przekręcając to nie jest manetka, tylko tu się zmienia biegi. Prymitywny wyświetlacz, tani. Możecie sobie też wgrać pod niego OSF, też tam kombinacją klawiszy się tam zmienia, te różne tryby wspomagania, różne ustawiania, ale dla mnie to było toporne bardzo, dlatego polecam te wyświetlacze jedynie z tym ESP32 i z tą aplikacją. No i tu już klasyk, o którym tam pewnie dużo oglądaliście, czyli ten VLCD5. Ten VLCD5 ma duży plus, bo jest po prostu dużym wyświetlaczem. Jak ktoś ma kłopoty ze wzrokiem, to jest bardzo czytelny i to jest chyba w sumie jego największy plus. Ja ten wyświetlacz mam w jednym rowerze, którym jeździ starsza troszeczkę osoba i on ma ten duży plus, że jest czytelny, a tam jest wrzucony jeszcze z tyłu tego wyświetlacza, tu sobie wrzuciłem z tyłu moduł ten ESP32, także ma pełną funkcjonalność z tą aplikacją. Także generalnie z tych tańszych wyświetlaczy, jeżeli ktoś chce, no to chyba w sumie ten jest najlepszy i też jeżeli byście robili sobie tak, że bez żadnych modułów, a chcielibyście sobie wgrać OSF, to też mimo wszystko tu się najłatwiej zmienia. To jest najlepsza funkcjonalność tego wyświetlacza. Ten wyświetlacz ma jeszcze taki plus, że ma jeszcze z tyłu tutaj wyjście na manetkę i na 2 czujniki hamulców oraz tak jak ja sobie przerabiałem właśnie, to jest dużo miejsca, żeby wstawić tutaj ten moduł ESP32 tu bezpośrednio za wyświetlaczem. No i też ewentualnie, jeżeli byście chcieli robić sobie tak, że programujecie przez Javę, przez tą tabelkę w Jawie tam, to też potem możecie ewentualnie tymi przyciskami, tymi kombinacjami klawiszy zmieniać sobie tutaj poszczególne ustawienia. Ja tego bardzo nie lubiłem, wkurzało mnie to, nie jest to intuicyjne, trzeba tam zapamiętać dużo rzeczy, ale mimo wszystko na tym wyświetlaczu jest najłatwiej to robić. No mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem tym filmikiem i co nieco wyjaśniłem. Jeżeli byście się decydowali, to tak jak mówię, dorzucajcie OSF, bo dużo zmienia, zupełnie inny rower. Polecam tak zrobić, jak mówiłem, też te wyświetlacze 860, 850. No i przyjemnej jazdy, ewentualnie jeszcze pomyślcie nad dorzuceniem czujnika temperatury do środka, ale to już macie tam w innych filmikach. Tam Bajkel bardzo fajnie, na kanale Bajkel fajnie jest wytłumaczone, jak to zrobić, także tam sobie możecie zobaczyć. A pod spodem jeszcze wrzucam linka afiliacyjnego, jakbyście zamawiali coś z PSW Power, to delikatnie mnie wspieracie zamawiając przez ten link. Także dzięki i pozdrawiam.